Wyobraź sobie, że ktoś rozbija namiot przed twoim domem. Blokuje ci wyjazd, odcina wodę i odcina prąd. Przyjeżdża wojsko, żeby go stamtąd usunąć, ale nie daje rady. Właśnie to wydarzyło się na zachodnim brzegu. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Izrael przez dziesięciolecia sam wyhodował sobie ludzi, których teraz próbuje powstrzymać. To jest podcast Świat. Mówimy o zachodnim brzegu, palestyńskim terytorium, które Izrael okupuje od 1967 roku. Izrael od dekad osiedla tam swoich obywateli, choć w świetle prawa międzynarodowego takie osiedla są nielegalne. W tym odcinku pokażę Ci 3 rzeczy. Jak kilka namiotów może zmienić mapę danego terenu, jak Izrael przez ponad pół wieku budował siłę osadników i dlaczego za obecnego, skrajnie nacjonalistycznego rządu ta historia tak gwałtownie przyspieszyła. A na końcu wrócimy do izraelskiego wojska, bo dopiero wtedy zobaczysz, jak daleko zaszedł problem. Kusra to palestyńska miejscowość niedaleko Nablusu. W sierpniu izraelscy osadnicy rozbijają namiot bezpośrednio przed 3 palestyńskimi domami. Blokują drogę, odcinają wodę i prąd. Około 15 osób, w tym także dzieci, zostaje praktycznie zamkniętych w środku. Przyjeżdżają izraelscy żołnierze, próbują tych osadników usunąć, używają nawet gazu łzawiącego, dochodzi do starć i początkowo armia się wycofuje, a osadnicy zostają. Mało tego, próbują dostać się do środka jednego z palestyńskich domów. To nie jest pierwsza taka historia w Kusrze. Miesiąc wcześniej atakowano tam linie energetyczne i wodociąg. Mieszkańcy od miesięcy mówili o rzucaniu kamieniami, strzałach i próbach wchodzenia do domów. Jeden z nich założył nawet w oknach metalowe kraty. Nie przed złodziejami, przed izraelskimi osadnikami. Inna rodzina już się wyprowadziła. Jej członkowie mówili potem dziennikarzom, że osadnicy i ludzie w wojskowych mundurach weszli do domu, wybili szyby i pobili gospodarza przy żonie i przy dzieciach. Wojsko nie odpowiedziało na pytanie o ten konkretny zarzut. Ale tu szybko wychodzi na jaw, że nie chodzi o sam jeden namiot. Chodzi o ziemię. Bo jeśli ktoś przez tydzień stoi przed twoim domem, no to jest problem. Jeśli stoi miesiąc, blokuje drogę, zabiera wodę, atakuje rodzinę i nikt skutecznie go nie usuwa, no to zaczynasz sobie zadawać pytanie, czy naprawdę mogę tutaj dalej żyć. I właśnie w tym miejscu zaczyna się metoda działania osadników. Wyobraź sobie wzgórze obok palestyńskiej wioski. Najpierw na to wzgórze przyjeżdża kilka osób, Izraelczyków. Stawiają przyczepę, potem namiot, jeszcze zagrodę dla owiec i to jeszcze nie wygląda jak osiedle. No ale trzeba tam przecież dojechać, więc powstaje droga. Skoro jest tam zaczątek osiedla, no to pojawia się ochrona. Ktoś zaczyna korzystać z coraz większego kawałka terenu. Palestyński rolnik chce dojść na swoje pole, które niekoniecznie zawsze jest przy domu, czasami jest oddalone. No ale nie może przejść. Pasterz chce przeprowadzić swoje stado. Nie idzie, bo po drugiej stronie stoi uzbrojony osadnik, który nie wiadomo co zrobi. No i właśnie dlatego osadnictwo nie sprowadza się tylko do budowy domów na terenach palestyńskich. Chodzi o kontrolę nad przestrzenią wokół nich. Świetnie pokazuje to historia jednego źródła wody na zachodnim brzegu. Wody na terenach izraelsko-palestyńskich, która jest, jak wszędzie na świecie, ale tam zwłaszcza, bezcenna. Palestyńscy rolnicy korzystali z niego od lat. Potem pojawili się osadnicy i przejęli wodę. Nie po to, żeby ją pić, nie po to, żeby skierować do swoich domów rurociągi. Skierowali ją do basenu. Tak, do basenu. Dla palestyńskiego rolnika ta sama woda oznaczała możliwość podlewania ziemi, a także, co tu dużo mówić, życia. A dla osadników stała się atrakcją, czymś, czym napełnia się basen. I nagle bardzo dobrze widać, co znaczy w tym wszystkim słowo kontrola. No bo nie musisz formalnie zabrać człowiekowi domu. Wystarczy, że zabierzesz mu to, bez czego nie może w nim normalnie żyć. Czyli wodę, dojazd, dostęp do pola i przede wszystkim bezpieczeństwo. Izraelska Organizacja Praw Człowieka B'Tselem od lat opisuje małe farmy i placówki osadnicze jako jedną z metod przejmowania ziemi i wypychania palestyńskich społeczności z ich ziemi. Oczywiście są osiedla te izraelskie oficjalnie zatwierdzone przez Izrael, ale są też takie osiedla, które powstają nawet bez zgody izraelskich władz. Ale dla tej historii ważniejsze jest coś innego. Po co one w ogóle są na tej mapie? Odpowiedź jest dużo starsza niż obecny rząd.
Możesz pomyśleć sobie, że no dobra, skrajna prawica doszła w Izraelu do władzy kilka lat temu, więc zaczęła kolonizować zachodni brzeg, czyli tereny palestyńskie. Ale to nieprawda. Ta historia zaczyna się dużo wcześniej. Już po wojnie w 1967 roku, czyli w tej wojnie, po której Izrael zaczął okupację całego zachodniego brzegu, czyli terenów palestyńskich. Yigal Allon, jeden z najważniejszych polityków Izraelskiej Partii Pracy z tamtych lat, proponował, żeby Izrael zachował strategiczne części zdobytego właśnie zachodniego brzegu. Czyli nawet izraelska lewica patrzyła na osiedla nie tylko jak na domy. Osiedle mogło być narzędziem utrzymania ziemi. Potem jest rok 1978. Osadnicy bez zgody władz zakładają placówkę w Shilo. Amerykanie naciskają na ówczesnego premiera Menachema Begina, żeby ich usunął. Ale Begin nie chce użyć wojska przeciwko swoim obywatelom. W amerykańskiej depeszy dyplomatycznej pojawia się bardzo charakterystyczna myśl. Osadnicy chcą po prostu wytrzymać wystarczająco długo, aż rząd będzie musiał zrobić i zaakceptować to, co zrobili. Brzmi znajomo? Bo dokładnie ten mechanizm widzisz przez kolejne dekady, aż do dzisiaj. Ale najważniejszy w tym wszystkim jest Ariel Sharon, późniejszy premier Izraela. W latach 70. był jednym z głównych ludzi odpowiedzialnych właśnie za rozwój osadnictwa. Oficjalna biografia Sharona na stronie izraelskiego parlamentu mówi, że chciał stworzyć gęstą sieć żydowskich osiedli, dzięki której zachodniego brzegu nie dałoby się później oddać pod arabską suwerenność. I to w zasadzie wystarcza, żeby zrozumieć to wszystko, co dzieje się dzisiaj. Bo nie musisz znać izraelskich partii, nie musisz pamiętać tych wszystkich nazwisk. Zapamiętaj metodę. Najpierw tworzysz fakty metodą właśnie faktów dokonanych, czyli budujesz osiedle, potem kolejne, potem łączysz je drogami. Mieszkają tam najpierw dziesiątki, potem setki tysięcy ludzi. I po latach każdemu politykowi, który chciałby ten teren oddać Palestyńczykom, możesz powiedzieć, no ale jak chcesz to zrobić? Przecież tutaj są już miasta izraelskie. I właśnie dlatego Izrael przez ponad pół wieku nie tylko budował osiedla, budował przede wszystkim siłę ruchu osadniczego. I przy okazji uczył najbardziej radykalną jego część jednej rzeczy. Jeśli przesuniesz granicę, postawisz swoją placówkę i odpowiednio długo wytrzymasz, państwo może w końcu zaakceptować nową rzeczywistość. I właśnie dlatego mówię, że Izrael sam sobie wyhodował ten problem. Nie dlatego, że każdy rząd wysyłał ludzi do palestyńskich wiosek, żeby atakowali mieszkańców. Tylko dlatego, że przez dziesięciolecia wzmacniał ruch, który żyje właśnie z przesuwania kolejnych granic. A potem do władzy doszli politycy, którzy przestali nawet udawać, że chcą ten proces spowalniać. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. I tutaj pojawiają się Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir. Krótko, bo nie chodzi o ich biografię. Smotrich jest ministrem finansów, sam mieszka w takim właśnie osiedlu na zachodnim brzegu i ma ogromny wpływ na to, co dzieje się z ziemią oraz osadnictwem na terenach palestyńskich. Ben-Gvir to z kolei minister bezpieczeństwa narodowego. Podlega mu policja, a obaj są liderami izraelskiej skrajnej, religijno-nacjonalistycznej prawicy. I obaj mówią o Palestyńczykach rzeczy, które jeszcze niedawno były na kompletnych obrzeżach izraelskiej polityki. Smotrich otwarcie chce umożliwić powstanie państwa palestyńskiego i mówi o przejęciu przez Izrael większości zachodniego brzegu. Ben-Gvir posuwa się jeszcze dalej. Mówił publicznie o wysiedlaniu Palestyńczyków z Gazy, drugiego palestyńskiego terytorium i ponownym budowaniu tam całych izraelskich osiedli. Gaza jest innym miejscem, ale mechanizm brzmi znajomo. Mniej Palestyńczyków, więcej izraelskiej kontroli i więcej osiedli. I to pokazuje, jak daleko przesunęła się izraelska polityka. No bo zobacz, tereny palestyńskie, czyli zachodni brzeg i Gaza, to są tereny sporne. Do 2005 roku Izrael okupował Gazę, od 1967 roku do teraz okupuje zachodni brzeg. W świetle prawa międzynarodowego jest tak. Kolejne porozumienia pokojowe, na przykład porozumienia z Oslo pod koniec XX wieku, mówiły, że na tych terenach ma powstać niepodległe państwo palestyńskie, ale powstanie później, jak wszystkie warunki zostaną spełnione. Czyli w praktyce jest to teren palestyński, tylko że nie o niewyjaśnionym statusie. No i teraz tak, słowo aneksja. Ono brzmi jak język z podręcznika, ale sens jest prosty. Okupacja, czyli to, co jest teraz na zachodnim brzegu od 1967 roku, oznacza kontrolujesz cudze terytorium poprzez swoje wojsko, bo armia izraelska tak naprawdę wydaje decyzje w stosunku do większości terenów palestyńskich.
Ale aneksja oznacza, zaczynasz to terytorium już nie traktować jako podbite, okupowane, ale jako własne i przejmować je na stałe. Czyli najpierw zachodni brzeg jest okupowany, tak jak w praktyce jest to teraz, a potem krok po kroku coraz większa część tej ziemi zaczyna być włączona w izraelski system tak, jakby już nigdy nie miała zostać oddana. I to właśnie jest powolna aneksja, chociaż nigdy nie została tak nazwana oficjalnie. Organizacja izraelska Peace Now opublikowała nagranie, na którym Bezalel Smotrich opowiada o przenoszeniu kolejnych elementów zarządzania zachodnim brzegiem spod wojska do cywilnej administracji izraelskiej pod jego wpływem. Czyli znowu, krok po kroku coraz dalej. I sam mówi, że trzeba to robić tak, żeby formalnie nie wyglądało to jak aneksja. No bo wtedy podniesie się larum na całym świecie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli nazwy aneksja można unikać, ale dlatego właśnie, kiedy pojawia się ten termin, to w polityce wrze. Teren i tak się zmienia, niezależnie od tego, jak to nazwiemy. A potem przychodzi 7 października 2023 roku. Czyli atak Hamasu na Izrael i trauma, którą Izraelczycy mają do dzisiaj i emocje, bo nawet jeśli jakaś część, coraz mniejsza, społeczeństwa izraelskiego jeszcze żywiła sympatię do Palestyńczyków, to w tej chwili na palcach jednej ręki można takich ludzi policzyć w Izraelu. No i znowu, to nie wtedy zaczyna się przemoc osadników. No to nie wtedy zaczynają powstawać placówki osadnicze. Nie wtedy pojawia się to wypieranie Palestyńczyków, ale wtedy po 7 października wszystko gwałtownie przyspiesza. Jedna liczba pokazuje to najlepiej. Przed 2023 rokiem, czyli przed wojną w Gazie, powstawało średnio mniej niż 7 nowych, nieautoryzowanych placówek rocznie na zachodnim brzegu. W 2024 roku organizacja Peace Now naliczyła ich 59, czyli 7 kontra 59. To nie jest kosmetyczna zmiana. Organizacja B'Tselem mówi równocześnie o gwałtownym wzroście liczby i brutalności ataków osadników po rozpoczęciu wojny w Gazie. I dlatego w tym wszystkim obecny rząd Izraela jest ważny. Oni nie wymyślili osadnictwa, dlatego że ten rząd zdjął po prostu kolejne hamulce z systemu, który już i tak istniał. Osadnicy widzą na górze polityków, którzy mówią ich językiem. Na miejscu, na terenach palestyńskich powstają nowe placówki. Granica tego, o co uchodzi bez konsekwencji, przesuwa się jeszcze dalej, aż dochodzimy właśnie do Kusry. I wtedy zaczyna się problem. No bo co się dzieje, kiedy państwo nagle mówi ludziom, których przez lata chroniło i wspierało, tym razem przesadziliście? Wróćmy zatem do namiotu przed palestyńskim domem. Wojsko przyjeżdża i próbuje osadników usunąć. Dochodzi do starć. I początkowo osadnicy zostają. Potem pojawia się inne nagranie z Kusry. Osadnicy siedzą i modlą się razem z żołnierzami w izraelskich mundurach. Armia zapowiada, że jeśli potwierdzi udział swoich żołnierzy, to będą konsekwencje dyscyplinarne. Ale to uderza dokładnie w to, o czym Palestyńczycy mówią od lat. Oni oskarżają izraelską armię, która ma pilnować porządku na zachodnim brzegu, czyli formalnie ma przeciwdziałać przemocy, także tej ze strony osadników, ale oskarżają armię, że tak naprawdę wojsko stoi często po stronie osadników, zamiast chronić przed nimi Palestyńczyków. Czyli albo ich chroni w czasie, gdy tamci dokonują swoich rzeczy, albo na przykład odwraca głowę, udając, że nic się nie dzieje. Organizacja B'Tselem dokumentuje przypadki, w których żołnierze mieli osadnikom pomagać albo blokować Palestyńczykom dostęp do ziemi. W samej Kusrze mieszkańcy również mówią o ludziach w mundurach pojawiających się razem z napastnikami. I dlatego problem nie polega wyłącznie na tym, czy armia ma wystarczająco dużo ludzi i siły, żeby rozebrać namiot i usunąć osadników, którzy wtargnęli komuś prawie że do domu. Oczywiście, że ma tę siłę i jest najpotężniejszą armią na Bliskim Wschodzie. Izrael może wysłać 100 żołnierzy, ale ten namiot nie zniknie. Bo pytanie brzmi, co się dzieje następnego dnia? Czy powstaje kolejna placówka? Czy ktoś trafia do więzienia? Czy państwo przestanie chronić osadników? Czy politycy powiedzą im basta? Bo właśnie tego przez dziesięciolecia brakowało. Najbardziej radykalni osadnicy nauczyli się, że warto próbować. Postawić placówkę, przesunąć płot, zająć kolejne wzgórze, wytrzymać nacisk, a potem czekać, aż fakt na ziemi stanie się normalnością.
Kusra jest w tym wszystkim interesująca, bo tym razem nawet Izrael mówi, posunęliście się za daleko. I okazuje się, że cofnięcie tej granicy już nie jest takie łatwe, nawet dla najpotężniejszej armii na Bliskim Wschodzie. Widać to także po reakcji Amerykanów, jedynego kraju tak potężnego, który bezwarunkowo wspiera Izrael. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, Mike Huckabee, nie jest człowiekiem kojarzonym z krytyką izraelskich osadników. Wręcz przeciwnie, to człowiek, który tych osadników wspiera. Od lat jest jednym z najbardziej proizraelskich polityków w USA. A po wydarzeniach w Kusrze nazwał napastników izraelskimi terrorystami. Waszyngton naciskał też na Benjamina Netanyahu, żeby publicznie ich potępił. Co, jak do tej pory, do momentu, kiedy nagrywam ten odcinek, się nie stało. No i jeśli nawet Huckabee, Amerykanin, mówi, że terroryści, no to znaczy, że ta skala przekroczyła kolejną granicę. I mamy jeszcze jeden obraz. Do Kusry przyjeżdża z Ohio palestyńsko-amerykański właściciel jednego z atakowanych domów. Palestyńczyk, który mieszkał w Stanach, ma podwójne obywatelstwo i jest też Amerykaninem, czyli powinien być chroniony również przez Mike'a Huckabeego. Tenże właściciel jednego z atakowanych domów w Kusrze wychodzi na dach, wiesza nad budynkiem wielką amerykańską flagę. Bo liczy, że amerykański paszport daje jego rodzinie ochronę, której nie daje samo mieszkanie we własnym domu. A osadnik i tak wchodzi na jego teren. Mamy więc przed sobą bardzo dziwną scenę. Jest palestyński dom, jest izraelski osadnik, izraelskie wojsko i ogromna flaga Stanów Zjednoczonych, mająca przypominać wszystkim, na ten dom patrzy także Ameryka. I chyba właśnie w tym miejscu najlepiej widać, co to znaczy utrata kontroli. Bo nie chodzi o to, że Izrael przestał być w stanie fizycznie rozpędzić kilkanaście osób. To byłoby dosyć absurdalne. Chodzi o coś dużo trudniejszego. Izrael przez pół wieku hodował ruch, który miał umacniać jego kontrolę na zachodnim brzegu. Dawało mu to przestrzeń do wzrostu. Pozwalało tworzyć kolejne fakty na ziemi. A dziś najbardziej radykalna część tego ruchu coraz częściej sprawdza, czy istnieje jeszcze jakaś granica, której naprawdę nie wolno przekroczyć. I państwo Izrael odkrywa, że samo nie zawsze wie, gdzie te granice postawić. Na początku pokazałem Ci namiot przed palestyńskim domem i kilkunastu ludzi oraz armię, która przyjeżdża, żeby ich usunąć. Ale po całej tej historii ten namiot wygląda już inaczej, bo on nie stoi sam. Za nim, za tym namiotem, stoi ponad pół wieku polityki, która nauczyła osadników bardzo prostej rzeczy. Jeśli zadziałasz metodą faktów dokonanych i wystarczająco długo będziesz odpierał opór, istnieje spora szansa, że kiedyś to wszystko stanie się normalnością. I Kusra pokazuje teraz moment, w którym ta metoda zaczyna uderzać także w samo państwo Izrael. Bo tym razem Izrael mówi: cofnijcie się, a najbardziej radykalni osadnicy odpowiadają nie. I właśnie to jest cena wyhodowania ruchu, któremu przez dziesięciolecia pozwalało się przesuwać granice. A teraz pytanie do Ciebie. Jeśli państwo przez pół wieku pozwala jakiejś grupie przesuwać kolejne granice, to czy może któregoś dnia po prostu powiedzieć: od dzisiaj stop? Innymi słowy, czy Izrael ma jeszcze wpływ na osadników? Napisz w komentarzu jedno słowo: ma wpływ albo nie ma wpływu. Bo Kusra pokazuje, że granice dużo łatwiej było przesuwać niż teraz cofnąć. A jeśli chcesz zobaczyć, co ta historia zrobiła innym, konkretnym ludziom, zobacz ten odcinek z Tajbe, do którego link widzisz teraz na górze ekranu. To jest palestyńskie chrześcijańskie miasteczko na zachodnim brzegu, gdzie osadnicy odcinają ludziom dostęp do ziemi, pojawiają się nocne ataki, a mieszkańcy powoli znikają. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. A jeśli chcesz dostawać nowe odcinki podcastu bez czekania, aż pokaże je algorytm, dołącz do kanału podcastu Świat na WhatsAppie. Link jest teraz w opisie odcinka. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i na Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.